dzień dobry, słychać mnie? Super, witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że o tym będziemy rozmawiać, bo takie przykłady zastosowania technologii VR są dla mnie szczególnie miłe i szczególnie się cieszę, że w jakiejś dobrej sprawie dzieje się coś takiego i na dodatek ma szansę w bliskiej przyszłości stać się częścią rzeczywiście terapii. Ale zanim powiemy o szczegółach, mam prośbę, Piotrze, Maćku, opowiedzcie w skrócie, czym właściwie REMMED VR jest. REMMED VR jest telemedyczną usługą leczenia leniwego oka i zeza z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Nasze rozwiązanie rozpoczęliśmy od pracy nad metodologią. Współpracujemy z wybitnymi ekspertami okulistyki dziecięcej, z profesorem Markiem Prostem, z doktor Ewą Oleszczyńską. Z nami tutaj dzisiaj też są obecni doktor Maciej Sokołowski, który jest optometrystą, pani doktor Anna Rogowska z Centrum Zdrowia Dziecka. Później zajęliśmy się developmentem rozwiązania od strony technologicznej i o tym za chwilę pewnie więcej opowie mój kolega, który jest odpowiedzialny u nas za obszary inżynierskie i programistyczne. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to tyle, że będziemy wprowadzali tą usługę jako certyfikowane rozwiązanie medyczne poprzez kliniki i szpitale, które później będą po wykonaniu diagnozy rekomendowały takie rozwiązanie młodym pacjentom do tego, żeby mogli korzystać z tej terapii w warunkach domowych. A o tym, dlaczego to jest lepsze od tradycyjnej, dzisiaj stosowanej terapii wzroku, myślę, że jeszcze będziemy mówić dużo dziś. Także tyle z mojej strony. Mam kilka słów, może rzeczywiście jeszcze wspomnę o tym, czym rzeczywiście jest ta usługa, z czego się składa. Nasze rozwiązanie składa się z 3 elementów. Po pierwsze, samodzielne gogle do wirtualnej rzeczywistości, nie wymagające podłączenia komputera ani użycia smartfona. Gogle z zbudowanymi sensorami do eye trackingu i hand gesture control. Gogle certyfikowane jako wyrób medyczny. Po drugie, aplikacja mobilna składająca się z gier terapeutycznych dopasowanych do dzieci, do skali i rodzaju zaburzenia. A także trzeci filar, panel kontrolny dla lekarzy pozwalający zdalnie zarządzać procesem leczenia, modyfikować plan terapii w klinice, jak i zdalnie. Także generalnie te 3 elementy składają się na całą naszą usługę telemedyczną. Zanim opowiemy o tym, jak dokładnie wykorzystywana jest wirtualna rzeczywistość, właściwie wypada powiedzieć, dlaczego po taką nową technologię trzeba było sięgnąć. Jak po pierwsze wygląda terapia dzisiaj, no i po drugie, żeby Państwu uświadomić, o czym mówimy, powiedzmy o tym, jakiej skali dzieci, jakiej skali dotyczy, ilu osób dotykają zaburzenia wzroku. Może doktor Rogowska zacznie. ZES, niedowidzenie czy zaburzenia widzenia ubocznego to jest bardzo... Czy działa mikrofon? Słychać? To jest taki jeden z częstszych problemów okulistyki dziecięcej. Tak się szacuje, że może dotyczyć około 5% dzieci. Jeżeli chodzi o postępowanie w dzisiejszych czasach, to tak naprawdę leczenie ZES-a, leczenie niedowidzenia niewiele zmieniło się na przestrzeni kilkudziesięciu, nawet można powiedzieć lat. To, co my jako lekarze zalecamy, po pierwsze, to zalecamy zasłanianie oka zdrowego po to, żeby zmusić oko chore do współpracy, do patrzenia, do rozwoju widzenia w tym oku. Natomiast bardzo często spotykamy się z ogromnym oporem sprzeciwem, zarówno ze strony dzieci przede wszystkim, ponieważ my im zabieramy w ten sposób dobre widzenie, jak również i rodziców, którym się serce kraje, patrząc na te dzieci, jak dzieci zrywają zasłonki, jak dzieci się buntują, nie chcą współpracować. Często się dzieci zamykają w sobie albo są wręcz czasami robią się agresywne, także na pewno jest to duży problem, szczególnie na początku leczenia, wtedy kiedy my pogarszamy dzieciom widzenie po to, żeby zmusić
zmusić to oko gorzej widzące do rozwoju widzenia. Natomiast jeszcze jest jeden element leczenia zeza, zaburzeń widzenia obłocznego i my kierujemy często do gabinetów ortoptycznych, gdzie dzieci ćwiczą właśnie w takich gabinetach z wykwalifikowanym personelem. Natomiast z kolei tutaj ograniczeniem jest dostęp do takich gabinetów, ponieważ te gabinety często zlokalizowane są w dużych miastach, czy w ośrodkach takich akademickich, czy w miastach wojewódzkich. Natomiast problem dotyczy dzieci mieszkających wszędzie, prawda, i również w małych miejscowościach. Poza tym, to co my obserwujemy jako lekarze, to również często brak takiej współpracy ze strony dzieci, ponieważ te ćwiczenia są często monotonne, takie jednolite, czy brak koncentracji uwagi, rozproszenie się dziecka, prawda? Są to dzieci w różnym wieku, o różnym stopniu rozwoju intelektualnego, także te ćwiczenia niosą ze sobą wiele problemów, tak w praktyce codziennej, jako lekarz klinicysta mogę tak powiedzieć. Czyli po pierwsze mamy zasłanianie oka, które jest niezbyt atrakcyjne. Dzieci nie chcą się zasłanianie wyróżniać. oka, tak, od kilkudziesięciu lat. Czasami w przedszkolach zalecamy, bo tam jeszcze ta akceptacja jest, prawda, innych dzieci. Natomiast w szkole ja tego generalnie nie zalecam ze względu też i na taki aspekt estetyczny, prawda, bo tu, prawda, jeżeli chodzi o ocenę rówieśników, to ten okres szkolny już jest zdecydowany nie do zaakceptowania. Czyli mamy to i do tego mamy ćwiczenia, które jak pani sama powiedziała, nie są jakoś szczególnie porywające. No i niedostępne, prawda? No i właśnie, i ten i samo dostęp, dostanie jeżeli się na nie chodzi też o jest współpracę problemem, z jeżeli się nie Narodowym mieszka w Funduszem. dużym ośrodku miejskim. Dlaczego VR tutaj jest lepszy i jak przychodzi na ratunek i rodzicom, i dzieciom? Jak wyglądają te ćwiczenia? Znaczy, ja bym jeszcze chciał wrócić do poprzedniego pytania i w ogóle wytłumaczyć, o co chodzi z tym niedowidzeniem. O co Ponieważ chodzi? to wbrew powszechnemu mniemaniu to nie jest tak, że po prostu jedno oko widzimy lepiej, a na drugim gorzej. Jak założymy okulary, to już jest sprawa rozwiązana, ponieważ niedowidzenie związane jest z tym, że załóżmy, że mamy takie dziecko, które jest nadwzroczne. Na jednym oku ma wady plus 2 dioptrie, a na drugim ma plus 6 dioptrii. To żeby dziecko dobrze widziało, musi zakomodować te 2 dioptrie na jednym oku, a na drugim te plus 6 dioptrii. Ale okazuje się, że jedno oko nie może zakomodować taką Co wartość. to znaczy zakomodować? To znaczy zwiększyć moc układu optycznego oka poprzez zmianę kształtu soczewki wewnątrz oka. No i jeżeli dziecko będzie miało te plus 2 dioptrie zakomodowane i będzie dobrze widziało jednym okiem, to wówczas to drugie będzie dawało nieostry obraz. W związku z czym się uruchamia taki mechanizm w naszej jednostce sterującej w mózgu, który powoduje, że po prostu to oko jest eliminowane. To znaczy bodźce z tego oka już nie są analizowane przez korę wzrokową. W związku z czym jak takiemu dziecku założymy okulary, które są dobrze, prawidłowo dobrane, to i tak okazuje się, że jedno oko widzi prawidłowo, a drugie oko, mimo tej korekcji, dalej nie ma pełnej ostrości wzroku, co będzie się przekładało i w zdolnościach naukowych, to znaczy w całej karierze szkolnej i na studiach i tak jak pani doktor powiedziała, będzie się wiązało potem z ograniczeniami, jeżeli tego nie naprawimy właśnie w dzieciństwie, z wyborem zawodów. I jeżeli chodzi teraz o postępowanie, to z jednej strony mamy gabinety ortoptyczne, ale tam bardzo często sprawa wygląda tak, że na jedną ortoptystkę przypadają około 5 dzieci, 4-latków, więc samo okiełznanie takich grubych dzieciaków to już jest problem, a z drugiej strony jak one siedzą przy tych aparatach i mają ćwiczyć, to ortoptystka nie jest w stanie stwierdzić, czy to faktycznie ta terapia jest skuteczna i czy one ćwiczą, czy tylko siedzą przy danym aparacie. Ortoptysta to jest specjalista, który przeprowadza Terapię widzenia. I drugą grupą są optometryści, to w Polsce jest nieco młodszy zawód i też optometryści teraz są tacy specjaliści od terapii widzenia, więc jako że ten problem dotyczy dużej grupy dzieci, w związku z czym szuka się nowych rozwiązań. Żeby terapia była skuteczna, to nie wystarczy raz w tygodniu, czy tam raz na 2 tygodnie, tylko trzeba sukcesywnie, to w takich trybie to może być 12 spotkań, które potem jest powtarzane po miesiącu, po 2 miesiącach. I żeby terapia była skuteczna, to dodatkowo jeszcze trzeba ćwiczyć w domu. I nawet dzieciaki z problemami wzrokowymi okazuje się, że bardzo chętnie siedzą z tabletami, z komórkami, w związku z czym pojawił się pomysł, żeby po prostu je wykorzystać w takiej terapii widzenia, żeby poprawić ich parametry wzrokowe.
I tutaj też nowością jest to, że specjalista będzie mógł kontrolować i sprawdzać, jakie są postępy i czy w ogóle ten dzieciak ćwiczy w domu, bo okazuje się, że to wcale nie jest taka trywialna rzecz, bo rodzice też nie mają czasu, żeby dopilnować, nie mają chęci ćwiczenia z dziećmi. Mało tego, dzieci tym bardziej nie mają chęci, bo te ćwiczenia są po prostu nudne. Czyli mamy dużo dzieci, które borykają się z tymi problemami, mało specjalistów relatywnie, no i właśnie ćwiczenia, które po pierwsze są umiarkowanie porywające, a po drugie, kto lubi robić ćwiczenia w domu. No i rozumiem ten aspekt, że dzieci używają technologii teraz od najmłodszych lat i bliżej im jest do technologii niż do takich analogowych ćwiczeń, ale ciekawi mnie, dlaczego akurat VR, co takiego jest w VR-ze, że on się sprawdza w tej terapii bardziej niż inne technologie? No, VR z definicji daje nam 3 takie elementy, które bardzo dobrze pracują nam w terapii wzroku. Pierwszy element to jest taki, że odcinamy pacjenta od wszystkich zewnętrznych bodźców i możemy dokładnie limitować ilość stymulantów, które są wyświetlane. Drugi aspekt, który jest bardzo, bardzo istotny i dotyczy właśnie poprawy wzroku w konkretnym oku, to jest to, że możemy różnicować wyświetlany obraz na lewe i prawe oko. Więc możemy de facto, myślę, że zastąpić wszystkie analogowe urządzenia, które dzisiaj znajdują się w takim stacjonarnym gabinecie terapii wzroku za pomocą gogli VR-owych. Możemy te warunki wszystkie zasymulować w VR-ze. A trzecim elementem jest to, że zawsze pacjent ma ten sam kąt patrzenia na wyświetlane bodźce i to też jest bardzo istotne przy terapii. Nie wiem, jeżeli ktokolwiek kiedyś był z własnym dzieckiem lub też samemu na terapii wzroku, to wie, że jest takie urządzenie, które nazywa się synoptofor, gdzie kolokwialnie mówiąc główka dziecka przykręca się śrubkami, żeby nie ruszało się w prawo i lewo, żeby ten kąt patrzenia na wyświetlane bodźce był taki sam. Więc to też może tłumaczyć, dlaczego dzieci nie lubią tej terapii. Więc to są jakby 3 takie podstawowe elementy. No oprócz tego myślę, że nie bez znaczenia jest to, że wszystkie te ćwiczenia mają charakter prostych gier. W związku z tym pacjent, szczególnie taki młody, w ogóle nie ma świadomości tego, że on cokolwiek ćwiczy. Tak? On się bawi. I te gry rozwijaliśmy wspólnie z osobami, które zajmują się profesjonalnie przygotowaniem gier edukacyjnych dla konkretnych grup wiekowych. Nie wiem, czy Piotr jeszcze chciałbyś? Tak, myślę, że tutaj warto też dodać, że oprócz tego, co nam VR daje za darmo, czyli to różnicowanie obrazu na lewe i prawe oko, warto dodać i zaznaczyć, wyraźnie podkreślić, że nasz hardware pozwala zarówno na śledzenie oka w wirtualnej rzeczywistości. Mamy sensory eye trackingu, które pozwalają nam określić, w jakim kierunku dziecko patrzy. Wiemy wtedy precyzyjnie, w jaki sposób te ćwiczenia są realizowane. Wiemy dokładnie, co tam się dzieje w tej terapii, czy jaki jest poziom koncentracji, zaangażowania i tak dalej. Dzięki też występuje nas jako po prostu dodatkowe dane wejściowe z eye trackingu. A ponadto jest kontrola gestów. I generalnie te elementy obecnie nie występują nigdzie w żadnym urządzeniu, powiedzmy jako tako w jednej parce. Także dodatkowo to jest wyrób medyczny, co w zasadzie sprawia, że cała ta część hardware'owa poparta softwarem treningowym jest w zasadzie innowacyjna na skalę globalną. Powiedzieliście, że pozwala to zebrać też informacje o tym, potencjalnie jak pacjent wykonuje ćwiczenia, tak? No bo widzimy, Tak. co robi. Tak. Wyobraź sobie właśnie sytuację, że lekarz dostaje informację o tym, gdzie dokładnie dziecko patrzy, w jaki sposób zostały wykonane ćwiczenia. Ma streaming z całej terapii, czyli powiedzmy widzi dokładnie to, co widzi pacjent. I do tego dzięki systemowi kontroli gestów widzimy dłonie w formie takich właśnie wirtualnych awatarów. Tutaj po prostu, także to praktycznie lekarz ma możliwość, dłoni dziecka. może po prostu wejść tak jakby do głowy dziecka faktycznie i, że tak powiem, widzieć wszystko jego oczami. No, dla porównania tylko powiem, że przy tradycyjnej terapii analogowej wygląda to w ten sposób, że lekarz towarzysząc dziecku, nawet jeżeli jest 1 na 1, a nie tak jak Maciek opisywał, 5 małych pacjentów na jednego lekarza, czy optometrystę, czy ortoptystę,
w takim wypadku wiedza osoby prowadzącej na temat przebiegu i efektów terapii pochodzi z deklaracji takiego małego pacjenta, który niejednokrotnie w wieku 4-6 lat ma problem w ogóle z werbalizacją tego, co chce powiedzieć, a co dopiero ma precyzyjnie określić, czy tak schodzą mu się dobrze obrazki, czy mu się nie schodzą, czy dobrze oczko widzi, czy niedobrze widzi. Tak? Więc jakby dzisiaj nie było w ogóle żadnej możliwości w analogu podejrzenia czegokolwiek, a to, co my dajemy, to dajemy możliwość podejrzenia nie tylko wszelkich interakcji pacjenta z wyświetlanymi stymulantami, no bo to jest jakby na poziomie scenariusza gamingowego widzimy, czy pacjent dobrze wykonuje, czy niedobrze, ale mamy też dodatkowo na to nałożone markery z eye trackingu, gdzie widzimy, gdzie ten pacjent patrzył przez jaki okres czasu i mamy możliwość stymulacji na poziomie ręka-oko, ponieważ pacjent może za pomocą własnych dłoni wchodzić w interakcję z wirtualnymi przedmiotami, które mu się wyświetlają. Więc tak jak Piotr przed chwilą powiedział, no nie ma dzisiaj takiego urządzenia na świecie, które by dawało takie możliwości i to jeszcze do tego zupełnie zdalnie. Jeszcze w certyfikacji medycznej, jako wyrób medyczny. Tak, no to tak. To jest jakby też taka wartość, którą zamierzamy się podzielić, że tak powiem. Też będziemy szukali innych zastosowań medycznych i zachęcamy inne startupy, które pracują nad rozwiązaniami medycznymi wykorzystującymi VR, żeby korzystały z tego, co już nam udało się stworzyć w obrębie produktu, w obrębie samych gogli. Tak, bo to będzie jakby taka wartość, którą będziemy mogli licencjonować czy podzielić się szerzej, żeby można było ją stosować nie tylko w terapii wzroku, ale w innych aspektach medycznych. Powiedzieliśmy trochę o tym, że te ćwiczenia mają formę gier, no i przez to są atrakcyjniejsze dla dzieci niż odczytywanie czegoś, jak nie wiem, wyobrażam sobie z jakiejś tablicy. To może mamy tutaj przykład takiej gry. Bardzo poproszę o opuszczenie tego filmiku, który mamy. W międzyczasie nam się tutaj, mam nadzieję, zaraz pojawi. O, jak moglibyście powiedzieć przykładowo, co pacjent ma do zrobienia? Bo tu mamy podgląd. Tak, co jest zadaniem i czemu to służy? Tu oczywiście są prototypy, mock-upy gier, opisujące podstawowe scenariusze okulistyczne i gamingowe. Generalnie sam pomysł na grę z jednej strony musi sprawiać, że dziecko chce grać i że to jest dla niego atrakcyjne, ciekawe. Musi być odpowiedni system motywacji, punktacji i tak dalej, zbierania kolekcji takich powiedzmy sytuacji znanych z normalnych gier. Dodatkowo sam scenariusz wymusza już trenowanie pewnych funkcji wzrokowych. Dzieci muszą pewnych elementów szukać, rozróżniać, wpatrywać się, muszą generalnie wytężać swój wzrok, żeby realizować prawidłowo zadania. I to generalnie wydaje się na takim prostym wyświetlaczu, w takim trybie wygląda na bardzo proste gry, natomiast też sposób różnicowania tego obrazu dla lewego i prawego oka oraz sposób zwiększania poziomów trudności wymusza po prostu coraz więcej pracy na poziomie takim w zasadzie właśnie optometrycznym, treningu umiejętności widzenia. Także no tutaj powiedzmy musimy celować, łapać jakieś obiekty, musimy właśnie strzelać, może bardziej też celować powiedzmy w różne rzeczy, łapać i tak dalej. Są powiedzmy wszystkie ćwiczenia oko-ręka przeniesione z terapii wzroku oraz generalnie z takiego normalnego życia. Tutaj na przykład dziecko musi ocenić powiedzmy, która rybka jest bliżej, żeby ją nakarmić i to powiedzmy w VR-ze widać stereoskopowo rzeczywiście. Tutaj jest trening ruchów sakadowych, tutaj ruchomość oczu. Także to wszystko generalnie powiedzmy ma przełożenie na terapię. Wygląda to banalnie absolutnie, natomiast musimy wziąć powiedzmy pod uwagę dwie poprawki. Pierwsza to jest taka, że mówimy tutaj o naprawdę małych dzieciach, więc 4-8 lat to są dzieci, które no, nie mogą być, że tak powiem, przestymulowane. Chcemy wywołać konkretne efekty, a druga poprawka jest taka, że to, co Państwu pokazujemy, no jest płaskim, jednorodnym obrazkiem, tak? Natomiast
cały sekret tej terapii tkwi w różnicowaniu tego obrazu na każde oko w taki sposób, żeby adresowało to konkretną wadę i stopień wady. Więc my w ramach każdego takiego scenariusza gamingowego, który jest owszem prosty, mamy w tle zapuszczone mechanizmy, które po wprowadzeniu danych diagnostycznych modyfikują to wyświetlanie obrazu w taki sposób, żeby wywoływało konkretny efekt terapeutyczny. Tak? Krótko mówiąc, jedno oko widzi zupełnie co innego albo w zupełnie inny sposób niż drugie. I to powoduje, że to oko jest stymulowane i że dzięki temu jesteśmy w stanie w długim terminie czasu przywrócić coś, o czym powiedział Maciek Sokołowski, czyli to widzenie stereoskopowe, widzenie obuoczne, które doprowadza do tego, że sygnał przesyłany z oka jest synchronizowany przez obie półkule mózgowe i to sprawia, że dziecko może i szybciej się uczyć i mieć lepsze umiejętności motoryczne, no i też jakby lepiej odnajdować się w społeczeństwie przez to, że no, nie ma jakichś problemów, tak? Jeszcze nawiązując do produktu, to jest bardzo ważna jeszcze jest część webowa, panel kontrolny dla lekarzy, którego tutaj nie widać. Natomiast kluczowe jest to, żeby panel kontrolny pozwalał z jednej strony na precyzyjne skalibrowanie terapii w trybie automatycznym, no bo de facto skąd lekarz ma wiedzieć, w jaki sposób taką terapię skalibrować do pacjenta. Te zaburzenia są różne, każdy pacjent jest w jakiś sposób inny. No i też opracowaliśmy mechanizmy pozwalające automatycznie kalibrować taką terapię, natomiast zawsze na końcu ostatnie zdanie ma lekarz i de facto zawsze to lekarz podejmuje decyzję na podstawie sugestii z naszego tutaj systemu kontrolnego. I też to jest istotny ten aspekt telemedyczny, że powiedzmy system trudności automatycznie dopasowuje się do zaburzeń, do poziomu dziecka i on powiedzmy cały czas tak stymuluje to właśnie to widzenie obuoczne w sposób odpowiedni dla dziecka. Także to jest To też danego momentu terapii, tak? Ponieważ on się dostosowuje wraz z postępami dziecka. To słuchajcie, spróbujmy na tym etapie jakby podsumować, jak wygląda cały taki flow terapii teraz i jak może wyglądać przy wykorzystaniu RemedVR. No bo w tej chwili wygląda to tak, że dziecko jest zdiagnozowane, no i musi z jaką częstotliwością jeździć na takie ćwiczenia do takiego ośrodka. Tu wcześniej powiedzieliśmy, to są bardzo różnie te ćwiczenia. Najlepiej, żeby one były wykonywane codziennie. No ale no właśnie, może to być nawet codziennie. W praktyce absolutnie te ćwiczenia, no chyba że rzeczywiście jest to oczywiście prywatnie, bo tak najczęściej rodzice wykonują te ćwiczenia. To jest w takich cyklach dwutygodniowych, bo często czy finanse, czy czas na tyle pozwalają. Czyli mamy taką sytuację, że dziecko powinno robić te ćwiczenia ze specjalistą, co się odbywa różnie w zależności od możliwości. Powinno robić w domu, co nie zawsze się odbywa, bo te ćwiczenia są Tak. średnio porywające i trudno właściwie sprawdzić, czy taki pacjent te ćwiczenia rzeczywiście wykonuje. Następny problem... Czy dobrze je wykonał? No właśnie, Jak już wykonał. tak. Czy je wykonuje i jak je wykonuje. No i nie mamy zwrotnej, bo po pierwsze właśnie nie wiemy jak, po drugie mamy do czynienia z kilkulatkiem, z którym komunikacja też ma jakieś tam swoje ograniczenia. To jest sytuacja, którą mamy. A teraz, żeby jakby opowiedzieć o całym flow takiej terapii, początek jest taki, sam dziecko jest zdiagnozowane, ale może to wyglądać tak z wykorzystaniem RemedVR, że dostaje od kliniki, od lekarza gogle do domu i wykonuje gro ćwiczeń w domu, gdzie ma dopasowane ćwiczenia konkretnie do swojej wady, do etapu terapii, do wieku, poziom trudności i pobudzane, powiedzmy, jest to leniwe oko dokładnie znaczy dobierane są takie parametry, żeby dokładnie osiągnąć to, o co chodzi. No i lekarz po pierwsze widzi, co się dzieje, czy ćwiczenia są wykonywane, jak są wykonywane i może też zmienić parametry i przygotować następny etap terapii, dokładnie wiedząc, co do tej pory nastąpiło. Tak? No właściwie mogę powiedzieć dokładnie tak. Dziękuję. Także faktycznie zaletą tego naszego rozwiązania, oprócz tego, że jest to atrakcyjne dla pacjenta, oprócz tego, że nie wymaga od rodziców dojazdów do kliniki kilka razy w tygodniu,
no dochodzi jeszcze ten aspekt właśnie kontroli, pełnego nadzoru przez lekarza i możliwości zdalnej modyfikacji tej terapii w taki sposób, żeby ona była jak najbardziej efektywna. Więc takiego czegoś po prostu nie było. I tak jak Ania powiedziała, no mieliśmy do czynienia ze średniowiecznym zupełnie plasterkiem, bądź też terapią stacjonarną, która ma swoje ograniczenia i no, geolokalizacyjne i takie no po prostu na poziomie usability, że ten mały pacjent nie do końca rozumie i nie do końca chce i nie do końca potrafi wręcz. Oprócz pacjenta mamy też jego rodziców, którzy tutaj mają kawał ciężkiej pracy do wykonania, albo jeżdżąc na te ćwiczenia, albo próbując zmusić dziecko, żeby te ćwiczenia w domu robiło. Może jeszcze powiedzmy o tym, jak zmiana tej terapii może wpłynąć na życie rodziców i dlaczego dla nich wykorzystanie czegoś bardziej nowoczesnego niż plasterek na oko jest istotne. Czy w mojej ocenie, jako lekarza, praktyka, tak po takim przemyśleniu tego problemu, to ja uważam, że dla rodziców najistotniejsze jest zdrowie dziecka i tak naprawdę rodzice zrobią wszystko i zapłacą każde pieniądze, żeby mieć zdrowe dziecko. I jeżeli rodzice będą mieli wiedzę, że używając takiego urządzenia dają dziecku większą szansę na to, że uzyska lepszą ostrość wzroku, że w efekcie będzie miało widzenie obuoczne, że w efekcie będzie lepiej funkcjonowało w grupie rówieśniczej, będzie lepiej funkcjonowało na zajęciach sportowych, bo to też ma znaczenie. No właśnie, bo chodzi o musimy widzenie powiedzieć obuoczne. też wprost, żeby to wybrzmiało, że dziecko, które ma problemy ze wzrokiem, no to wpływa Tak. na to, jak się czuje, jak funkcjonuje, jakie jest pewne siebie, jakie jest w kontaktach z rówieśnikami i no, I jeszcze idąc może dalej, pogłębiać jakieś to, problemy co my mamy inne. takie rozmowy na co dzień, jaki wybierze zawód, bo to jest bardzo istotne. Czy jak dziecko przychodzi, czy ja rodzicom dziecka muszę powiedzieć, że proszę Państwa, będzie wykluczony zawód pilota, zawód geodety, zawód architekta na wysokości 3 metry, na głębokości 3 metry, każde służby mundurowe, więc to są ogromne ograniczenia i rodzice spotykając się z taką informacją na początku leczenia, prawda, no dla nich jest to szok i naprawdę no, zrobią wszystko, żeby pomóc dziecku, żeby mu ułatwić ten start w życie. Także uważam, że to jest najważniejsze dla rodziców. Oczywiście też jest bardzo ważne to, że takie dzieci, no tak jak już było mówione, że no, rzeczywiście siedzą w czy w poczekalni i te urządzenia elektroniczne są używane i to dzieci na co dzień dzisiaj, prawda? Więc jeżeli dziecko będzie chętnie współpracowało, jeżeli rodzic nie będzie widział tych marudzących min, prawda, tego krzyku dziecka, protestu dziecka, tylko będzie widział zadowolone dziecko, które się jednocześnie, no bo tutaj, tak jak panowie przedstawiają te gry, one mogą być dostosowane też, tak jak ja to widzę, do wieku dziecka, do możliwości intelektualnych dziecka, do takiej percepcji, prawda, do stopnia rozwoju dziecka, więc one mogą mieć również funkcję taką edukacyjną, także to może być nauka, leczenie, ale również i taki element edukacyjny. A już pomijając oczywiście koszty, jakie rodzice zaoszczędzą na czasie, prawda, jeżeli mówimy o tych dojazdach. Także wydaje mi się, że no, zalety olbrzymie. No, brutalna rzeczywistość, że oprócz równego startu to jeszcze mamy godziny spędzone w jakiejś poczekalni albo w korkach na dojazdach, tak? Ja jeszcze chciałem dodać, że jeżeli chodzi o terapię niedowidzenia jako alternatywa zaklejania oka, no to poprawa ostrości wzroku następuje na tym oku niedowidzącym dosyć szybko. Ale teraz chodzi o to, żeby to się nawiązało widzenie obuoczne, to znaczy, żeby widziało i jedno, i drugie oko jednocześnie i żeby tam znowu się nie cofnęła znaczy efekt, tak, ten terapeutyczny. I niestety często jest tak, że jak rodzice przychodzą potem na pierwszą wizytę kontrolną, tam nie wiem, po miesiącu, po 2 miesiącach i obserwują, że już jest lepsza ostrość wzroku, no to uważają, że jest sprawa załatwiona. A tak naprawdę to jest dopiero pierwszy stopień, bo potem my musimy właśnie rozwijać widzenie obuoczne i te wyższe stopnie widzenia obuocznego. I te wszystkie gry, które tutaj tak wyglądały dosyć no, prosto, jak Maciek powiedział, to tak naprawdę to nie jest tylko problem odtłumienia tego oka, ponieważ te gry także uczą potem widzenia obuocznego. Utrwalają efekty Utrwalają terapii, tak? terapeutyczne działanie i właśnie potem będzie nam się też poprawiało widzenie przestrzenne. Więc to nie jest tylko trening na niedowidzenie, ale także na motorykę oka. Oko jest sterowane przez 6 mięśni
które wykonują bardzo precyzyjną pracę i to przy czytaniu, przy zabawie, przy graniu to ma bardzo duże znaczenie, więc to i ćwiczy i tą okulomotorykę, ale także tam możemy ćwiczyć, jeżeli chodzi o konwergencję i akomodację, a także jeszcze takie jedno pojęcie zakresy fuzyjne, to znaczy my możemy przesuwać obraz na siatkówce i ćwiczyć, aby mózg po prostu widział cały czas pojedynczo, żeby po prostu w dużych zakresach można było obraz przesuwać na siatkówce, a dalej będzie ten efekt obuocznego, pojedynczego, ostrego widzenia. Jeszcze może odnośnie plasterka na oko. Takim punktem wyjścia jest pytanie, jak możemy przywrócić widzenie obuoczne, kiedy zaklejamy jedno oko? Ha, ha, ha. Także no nie możemy. Ja odpowiem na to. To jest pewien etap, bo najpierw zasłaniamy jedno oko, żeby poprawić widzenie. A w drugim etapie Jasne. Trzeba dopiero jedno oko zgrać z uczymy drugim. się współpracy z Jasne, jednym i drugim jasne. okiem. I ja jeszcze może już ostatni raz o tej koordynacji oko-ręka, bo jeszcze tutaj, tak jak wspomnieliśmy poprzednio, że to urządzenie widzi ręce, prawda, dzieci. Więc to jest też bardzo istotne, bo dzisiaj często dzieci są w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, bada się takie rzeczy, to się zwraca uwagę, szczególnie w tym okresie przedszkolnym czy wczesnoszkolnym. To jest bardzo duży punkt dla tego rozwiązania. Super. Ja teraz chciałam przejść do takiej kwestii, bo mam tutaj przedstawiciela Medicoveru ze sobą i co jest bardzo optymistyczne, to jest myśl o tym, żeby wykorzystać VR już konkretnie w placówkach medycznych. I chciałam dlatego zapytać, co dla Was jest takiego atrakcyjnego w tym rozwiązaniu, czemu rozważacie współpracę z RemedVR? Dzień dobry. Wreszcie mogę się odezwać, bo mam coś do powiedzenia. Więc z naszego punktu widzenia takie innowacyjne rozwiązania, które przede wszystkim wpływają na użyteczność i na to doświadczenie użytkownika są tym, czego szukamy, tak? No bo zastanawiałem się, wcześniej było dużo dyskusji, które ja chciałem użyć i słów, które chciałem użyć, bo tak naprawdę to, że mamy poprawę jakości życia pacjenta, tego najmniejszego, tego 4-latka czy 8-latka, to, że mamy poprawę jakości życia rodziców, no bo tak naprawdę nie muszą przyjeżdżać, mają cały czas możliwość kontaktu z lekarzem, mają cały czas świadomość tego, że są gdzieś tam pod opieką tego lekarza, nawet jeżeli są w domu, nawet jeżeli mają tą zabawkę w ręku, przepraszam za stwierdzenie, to nie pejoratywne, tę zabawkę w ręku, to jest właśnie to, czego szukamy. I dlatego, kiedy chłopacy przyszli do nas w lipcu, to od razu właściwie spodobał nam się ten pomysł, od razu zaczęliśmy w niego wchodzić. I dlatego teraz prowadzimy pilotaż razem z chłopakami, no bo twierdzimy, że takie doświadczenia klienta, czy takie rozwiązania będą przyszłością medycyny i w to właśnie chcemy pójść. No ale czy to nie będzie tak, że pacjent razem z rodzicami będzie sobie robił ćwiczenia w domu, a wy stracicie pacjenta w efekcie? Znaczy, jeżeli się wyleczy, to tak, to ja się cieszę, że stracimy pacjenta, ale jakby w trakcie całego procesu to tak jak było wcześniej mówione, lekarz jest obecny i to, że go nie ma u nas w placówce, nie oznacza, że nie mamy tego pacjenta, no i nie możemy w ten sposób patrzeć, tak? No dla nas ważniejsze jest to, że ten pacjent pojedzie do domu, powie sobie, zrobię te ćwiczenia, dziecko będzie zadowolone, dziecko będzie szczęśliwe, że może się pobawić telefonem 20 minut dłużej i gdzieś w tle będzie ten proces medyczny w pełni potwierdzony i prawdziwy, i prawidłowy, tak? To nie będzie zabawa, to tak naprawdę będzie leczenie. terapia. Więc obecność w Medicover nie oznacza, że... A jak to będzie wyglądało tak konkretnie, praktycznie, że pacjent będzie dostawał od was już gogle z gotowymi aplikacjami, tak? Będą wypożyczane na czas terapii? Powiedzcie, jak to mogłoby wyglądać, jak dogadacie się. Generalnie to pewnie jeszcze będzie się zmieniać w trakcie pilotażu, natomiast na dzień dzisiejszy idea jest taka, że całe dopasowanie i przeprowadzenie pierwotnego badania jest u nas w placówce, natomiast kiedy to badanie jest zlecone, w tym momencie te gogle są wypożyczane na odpowiedni okres czasu, no bo tutaj pewnie lekarze się lepiej wypowiedzą, ten okres leczenia jest dość długi, to nie są dni, tylko to są bliżej tygodnie, czy nawet miesiące, więc te gogle są wypożyczane na ten okres, no i po okresie, kiedy już jest poprawa, kiedy jest zakończenie leczenia, to gogle są zwracane, no bo już są niepotrzebne. Czyli gogle, aplikacje są po waszej stronie, nie jest tak, że rodzic musi zainwestować nie wiadomo ile w skomplikowaną technologię na czas terapii, tylko no, to jest narzędzie terapeutyczne, Dokładnie które jest u was. Super. Może ja tylko powiem w takim razie od tej strony rzeczywiście wdrożenia takiego konceptu do
komercyjnego wdrożenia do placówek medycznych wygląda to w ten sposób, że my całe rozwiązanie składające się z tych 3 elementów, o których Piotr powiedział, tak, czyli gogle, aplikacja z ćwiczeniami plus ten Gogle panel webowy. dedykowane to. Tak, te dedykowane nasze gogle medycznie certyfikowane. My to rozwiązanie dostarczamy jako usługę do szpitala bądź też kliniki. W związku z tym po stronie Medicoveru również nie ma żadnego kosztu wejściowego. Tak, czyli nie musi tego sprzętu zakupywać, nie musi tych ćwiczeń w żaden sposób rozwijać. My dostarczamy całość i rozliczamy się dokładnie na takiej samej zasadzie, na jakiej rozlicza się później Medicover z pacjentem, czyli za okres terapii za każdego pacjenta pobieramy pewną opłatę. W związku z tym jest to też dosyć lekkie rozwiązanie pod kątem możliwości wdrożeniowych i skalowania przez potencjalnych partnerów biznesowych. Słuchajcie, no to wszystko brzmi bardzo fajnie, tylko powiedzcie teraz, jak wyglądają realia, kiedy z tego będzie można korzystać, na jakim etapie jest projekt, kiedy osoby, które mają dzieci z takimi dolegliwościami, będą mogły rzeczywiście te terapie zabrać częściowo ze sobą do domu. No, tak jak Maciek już wspomniał, jesteśmy w tej chwili w fazie pilotażu z placówkami Medicover. Ten pilotaż zakończy się do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. Takie mamy ambitne założenie. No i popraw mnie, jeżeli się tutaj... Bardzo dobre założenie. Tak, jeżeli tutaj coś powiem za dużo, natomiast no, planujemy, że jeżeli wszystkie cele, które sobie stawiamy przed tym pilotażem, zarówno cele no, terapeutyczne, jak i te cele związane z walorami użytkowymi rozwiązania, ale też możliwościami wdrożeniowymi po stronie, takimi operacyjnymi możliwościami po stronie Medicover, jeżeli te wszystkie nasze cele się zrealizują do końca pilotażu, to chcielibyśmy w drugim kwartale przyszłego roku już pierwsze komercyjne wdrożenia przez placówki Medicover proponować pacjentom, którzy będą tym rozwiązaniem zainteresowani. Czyli w perspektywie pół roku tak naprawdę mamy szansę, że taka terapia stanie się nie science fiction, tylko rzeczywistością. No, chcielibyśmy uważać, że jesteśmy na ostatniej prostej tak naprawdę, że tak jak wspomniałem, cała metodologia została opracowana, dopracowana i na takim poziomie teoretycznym no, też skonsultowana z szerokim spektrum lekarzy, okulistów, optometrystów, ortoptystów. Hardware mamy, czyli gogle mamy praktycznie gotowe. Tutaj przy rozwijaniu tego rozwiązania współpracowaliśmy z inżynierami z firmy Qualcomm. Jak ktoś nie zna, to taka mała firma z San Diego. I no, jesteśmy, można powiedzieć, jesteśmy gotowi. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do zadawania pytań w kuluarach.